Pamiętam, jak w 2008 roku po premierze Pasji Mykietyna zawrzało. Komentowano ją gorąco w prasie, w telewizji, w radiowej dwójce, na korytarzach mojej muzykologii. Już wtedy było to czuć, ale dziś widać to jeszcze wyraźniej. Pasja według świętego Marka Pawła Mykietyna to dzieło wyjątkowe. Jak pisał Mariusz Herma w przekroju, 1,5 godziny muzyki niewygodnej, ale koniecznej. Drogą redukcji po prostu doszedłem do tego, że właściwie zagadnienie przyjścia Mesjasza, zagadnienie religii w ogóle, zatopienie chrześcijaństwa w judaizmie, że jest to temat, który wtedy wydawał mi się najbardziej uniwersalny. To utwór, w którym najbardziej subtelne rikoszety w smyczkach i najbardziej ciche pizzicata i przedzieranie kartki papierów zderza się z brzmieniem najgłośniejszej kapeli rockowej. Nie posiadam łaski wiary, to znaczy nie mam czegoś takiego, że na pytanie, czy wierzę w Boga, nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie, że wierzę. Zresztą nie mogę również jednoznacznie odpowiedzieć, że nie wierzę. Chciałem zobaczyć, co byłoby, gdyby dzisiaj pojawił się na świecie człowiek i uważałby się za Mesjasza, a co by było na dodatek, gdyby była to kobieta, która uważałaby się za Mesjasza. Z jednej strony się inspirował filmem Nieodwracalne Gaspara Noé, gdzie jest opowiedziana cała historia, akcja w kolejności jakby wstecznej od ostatnich wydarzeń do pierwszych. I po drugie filmem Powiększenie Antonioniego, gdzie też jest taki wątek przypadkowego, znaczy odnajdywania jakby jakiegoś porządku, czy jakichś znaczących wydarzeń w takim chaosie po prostu świata. Nazwałem ten utwór ostatecznie Pasją według świętego Marka. Właściwie nie wiem, w tym libretcie tak naprawdę znajdują się fragmenty wszystkich Ewangelii. Po prostu Ewangelia świętego Marka jest pierwszą z tych dzisiaj obowiązujących Ewangelii. Chodziło mi właśnie o to, żeby odrzucić wszystkie te konteksty, którymi po prostu całe chrześcijaństwo przez te lata otoczyło się. Podczas pierwszego słuchania Pasji w pamięć zapadły mi te najbardziej efektowne zabiegi. Cykady z taśmy między częściami, metalowe gitary i Piłat krzyczący po polsku: oto człowiek. Dziś słyszę, że te zabiegi nie tracą na jakości. Nie starzeją się, ponieważ nie są to jedynie tanie sztuczki. To środki do tego, aby współczesnemu człowiekowi, wychowanemu na mediach elektronicznych, na nowo opowiedzieć historię Jezusa. Historię ważną w wymiarze duchowym, religijnym, ale także świeckim, humanistycznym. Mykietynowi udało się połączyć obydwie te perspektywy, a to prawdziwa sztuka.